Czy wiesz, że przez ostatnie 10 lat nie powstała ani jedna komedia z kultowym statusem? Ani jedna. W latach 90. robili je taśmowo. Co się stało z humorem w kinie? Coś pękło i to wcale nie kwestia nostalgii. W tym filmie pokażę Ci na przykładach, o co dokładnie chodzi, a kiedy zobaczysz, jak bardzo wszystko się zmieniło, już nigdy nie spojrzysz na współczesne komedie tak samo. Jeśli miałbym wskazać jeden film, po którym zrozumiałem, że komedie z lat 90. to była zupełnie inna liga, byłby to Ace Ventura: Psi Detektyw. Jim Carrey nie grał tej roli. On się w nią wgryzł, zalał nią ekran i całkowicie zdominował każdą scenę. Zero hamulców, mimika jak z kreskówki i energia, której dziś nikt nie próbuje nawet podrobić. Większość scen zupełnie odklejone, no ale działały. I dalej działają. Po prostu śmieszą. Nie uwierzę Ci, jeżeli powiesz mi, że widząc tę scenę nie uśmiechasz się pod nosem. Może popielniczkę? Nie palę. To obrzydliwy zwyczaj. To był czas, kiedy komedia nie musiała być błyskotliwa, wystarczyło, że była totalna. I właśnie dlatego Ace przetrwał i do dziś jest jednym z najlepszych filmów z lat 90. Myślisz, że to już koniec absurdów? Przed Tobą film, który był jeszcze bardziej odklejony, a głupotę miał wpisaną już w tytule. Głupi i głupszy. Dziś żaden scenarzysta nie odważyłby się czegoś takiego napisać i jeszcze próbować to sprzedać jako hit. Dwóch, delikatnie mówiąc, głupków rusza w drogę, żeby oddać walizkę. I tyle. Mimo to ten film działa do dnia dzisiejszego. Żadnych morałów, żadnych lekcji życia. Zasada była jedna. Im głupiej, tym lepiej. A jednak każdy świetnie pamięta scenę z łazienką, garnitury z balu przebierańców, no i ten motorek w śniegu. Wszystko było idiotyczne, ale zagrane z takim wyczuciem, że stawało się prawdziwą sztuką. Dzisiaj gagi? Zapomnij, muszą być ostrożne, tak żeby czasem nikogo nie urazić. No a wtedy śmialiśmy się z czystej głupoty, która była zrobiona na 100%. Teraz sobie wyobraź, że Deadpool spotyka królika Bucksa, tylko że w latach 90. To właśnie była Maska. Przełomowa komedia, która wyglądała jak bajka, ale uwodziła stylem i trafiała w dorosłych lepiej niż niejedna dojrzała produkcja. To był ten moment, w którym Jim Carrey przestał być aktorem i stał się zjawiskiem. Nikt nie potrafił zrobić takich min jak on. To był chodzący efekt CGI. Swoją drogą, wytwórnia New Line Cinema zaoszczędziła miliony dolarów właśnie dzięki jego mimice. Każda scena była jak kreskówkowy wybuch, bo przecież nie da się zapomnieć wyskakujących oczu z czaszki, albo jak tańczy z marakasami przed policją, a całe miasto idzie w to show. To nie było śmieszne. To było stylowe i zrobione z rozmachem. Dziś, kiedy komedia próbuje być szalona, to często wali absurdem na oślep, bez wyczucia i stylu. Maska miała ten chaos, no ale z charakterem. Czujecie bandziory? Kiedy dziś próbuję obejrzeć nową komedię, brakuje mi właśnie tego. Tej pewności, że film może być dziwny, szalony, ale wciąż zrobiony na poważnie. Kiedyś to się po prostu czuło. Czy masz tak, że gdy ktoś Cię pyta o dobrą komedię z ostatnich lat, to ciężko jest wskazać jeden dobry film? Ja przed oczami mam wtedy głównie te sprzed co najmniej 20, a nawet 30 lat. No i nie wiem, czy to dobrze, ale na pewno coś się zmieniło. No dobra, ale zwolnijmy na chwilę, bo nie każdy śmiech w latach 90. był podpisany nazwiskiem Jima Carreya. Czasem wystarczył jeden sprytny dzieciak z dobrym planem. Mówię oczywiście o Kevinie samym w domu. I zanim powiesz, jak on śmie mówić o Kevinie poza sezonem świątecznym? Spokojnie, posłuchaj tej ciekawostki. Czy wiesz, ile średnio filmy są grane w kinach? Podpowiem. Kilka tygodni, miesiąc, może 2 jak dobrze idzie. A Kevin? Kevin leciał w kinach przez prawie 8 miesięcy. Miał premierę w listopadzie, a w niektórych kinach leciał jeszcze w czerwcu. I to nie była tylko zasługa świątecznego klimatu. Ten film po prostu działał i to na każdej płaszczyźnie. To była jak dziecięca wersja komiksowego złoczyńcy, który bawił się w czystą zemstę na włamywaczach. Przypalanie głów, gwoździe na schodach, cegłówki z dachu.
Obecnie taki film nie miałby szans przejść przez działy HR, PR i CSR, nie mówiąc już o etyce Netflixa. A kiedyś? Kiedyś to był totalny hit. A pamiętacie może Juniora? Kevin przy nim to był aniołek. Chodzi mi oczywiście o tego małego smyka z uśmiechem psychopaty. Kochany Urwis to jeden z tych filmów, który dziś przeszedłby przez stację telewizyjną, ale tylko z ostrzeżeniem o treściach drastycznych. W latach 90. była to rodzinna komedia z adopcją, więźniami, no i oczywiście sporą ilością przemocy rodem z Looney Tunes, a to wszystko z dzieckiem w roli głównej. Junior nie był po prostu nieznośny. On był złośliwy i to z premedytacją. Psuł imprezy, niszczył relacje i cały czas wyglądał przy tym, jakby się świetnie bawił. Właśnie dlatego ten film działał. To była komedia, która nie próbowała nikogo wychować, tylko pokazywała dzieciaka, który nie mieścił się w żadnej ramie. Dziś dzieci w filmach muszą być albo super słodkie, no albo super mądre. Junior był po prostu małym potworem i może właśnie dlatego zapadł w pamięć bardziej niż połowa dzisiejszych grzecznych bohaterów. Może on... Może chce nam powiedzieć... Może jak będę machał rękami i wykręcał palce, to ludzie pomyślą, że wiem, co mówię. Widać, że to dziecko jest niezrównoważone. Od razu to zauważyłem. I teraz tak zupełnie szczerze. Gdyby ktoś chciał te wszystkie dzieci filmowe adoptować, musiałby mieć anielską cierpliwość, stalowe nerwy, no i może skłonność do przebieranek. Mówię oczywiście o pani Doubtfire. Teraz sam przyznaj, jakby ktoś dzisiaj rzucił pomysł, zróbmy film o rozwodzie, w którym ojciec podszywa się pod starszą nianię, żeby widywać dzieci. No to nie dość, że nie dostałby budżetu, to jeszcze dział HR wezwałby go na rozmowę. A w latach 90. zrobiono z tego jedną z najśmieszniejszych komedii tej dekady. Robin Williams zagrał tak, że nie dało się oderwać oczu. W jednej chwili był wzruszającym ojcem, w kolejnej babcią, która podpala stanik w kuchni. Śmierdzi paloną gumą. Ale tu gorąco. I właśnie tutaj jest różnica. Pani Doubtfire nie była głupia. Była szalona, ale pod spodem miała emocje, których dzisiaj w filmach często brakuje. Pokaż mi aktualną komedię, która jest mądra i jednocześnie tak ludzka jak pani Doubtfire. Nie ma żadnej. Skoro już jesteśmy przy rodzicach, którzy robią rzeczy, jakich nikt się po nich nie spodziewa, to teraz czas na Sylwestra Stallona, ale w roli syna. A matkę gra starsza pani z rewolwerem w torebce. I to nie jest sen, to naprawdę powstało. Stój, bo mamuśka strzela to prawdopodobnie najdziwniejszy film w dorobku Stallona. I nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że nikt się go nie spodziewał. W końcu to facet od Rambo i Rockiego. No tu proszę. Wciela się w nerwowego, ale potulnego gliniarza. Estelle Getty gra tu mamuśkę, która nie tylko pierze synowi bieliznę, ale też zatrzymuje przemytników, udaremnia pościgi i rozbraja gangi. Wszystko z miną słodkiej babci, u której na pytanie, czy jesteś głodny, lepiej odpowiedzieć, że tak i zjeść do końca. Ten film nie bał się absurdu. Może też nie zmienił kina, ale na pewno był jednym z tych, które pokazywały, jak powinna wyglądać prawdziwa komedia. Mamo, schowaj się, ale oni uciekną. Stój, bo mamuśka strzela. A jeśli mówimy już o gliniarzach, przenieśmy się do Beverly Hills, gdzie pewien gościu z Detroit mocno rozwalił system i to w sumie po raz trzeci. Gliniarz z Beverly Hills 3 to moment, w którym już nikt nie udawał, że jest to poważne kino akcji. To powodowało, że każdy wracał do tej serii raz za razem. Luna Park, pościgi, strzelaniny rodem z Mission Impossible i Eddie Murphy, który błyszczał nawet w najgorszym wdzianku. I tu się zgodzę z większością. Trójka nie była błyskotliwa jak jedynka, ale nadal miało to coś, czego brakuje dzisiejszym sequelom. Frajdę z własnej głupoty. Ten film wiedział, że jest rozrywką i podawał ją pełną parą. Axel Foley nie był żadnym superbohaterem, tylko zwykłym gościem w jeansowej kurtce i tak ciętym językiem, że mógłby prowadzić dobry podcast albo roastować wszystkich po kolei. To jedna z lepszych serii, jakie powstały, ale to co najlepsze miało dopiero nadejść w roku 1997. To był czas, kiedy w kinie mogłeś dostać wszystko. Komedię, musical, Bond parodię, no i scenę, w której ktoś zostaje przyłapany z pompką do penisa podpisaną własnym nazwiskiem.
Austin Powers, moi drodzy. Fazy A do F zakończyły się kompletnym fiaskiem, ale nareszcie, panie i panowie, osiągnęliśmy punkt zwrotny, a konkretnie punkt G. Czas na szpiega, który zamiast pić martini rzuca tekstami jak z kabaretu, czyli film tak mocny, że dziś połowa internetu uznałaby ją za obrazę Bonda, Beatlesów i zdrowego rozsądku. On wyśmiewał cały styl lat 60., filmy szpiegowskie i popkulturę, a w dodatku robił to z takim luzem, że nawet najgłupszy gag miał w sobie to coś. I to właśnie w tym tkwił jego urok. Wiedział, że jest śmieszny i wcale nie próbował tego ukrywać. No a Doktor Zło do dziś cytowany, parodiowany i przerabiany na memy. Austin Powers to dowód, że czasem największą siłą komedii jest brak wstydu i całkowita wiara w głupi pomysł. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o najważniejszym. O człowieku, który potrafił rozbroić bombę, zanim w ogóle zorientował się, że to była bomba. Nie mów mi, że nawet się nie uśmiechasz na sam widok Franka Drebina. Uwaga, drodzy klienci, zapraszamy po tańsze papierowe ręczniki w 7. rzędzie półek. Naga broń 33 1/3 to ostatnia część serii, która zbudowała fundamenty pod wszystkie dzisiejsze parodie. I zrobiła to tak, że do dziś nie ma żadnej konkurencji. To nie był film, tylko karuzela gagów, która nie brała jeńców. Żart gonił żart bez chwili przerwy, nawet gdy nic się nie działo. Mówią, że śmiech wydłuża życie. Nie chcę wiedzieć, o ile ja przedłużyłem swoje, oglądając ten film, ale setki dożyję na pewno. Leslie Nielsen to król komedii, który nawet nie próbował się wygłupiać. On wygrywał powagą, bo najgłupsze rzeczy wypowiedziane z kamienną twarzą śmieszą 3 razy bardziej. I wiesz co? To był ostatni raz, kiedy kino potrafiło tak perfekcyjnie połączyć tempo żartów, totalny absurd i śmiertelnie poważnego bohatera, żeby zbudować z tego coś, co zostaje w głowie na całe życie. No ale na szczęście możemy do niego wrócić, choćby na 15 minut. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że śmiech z lat 90. wciąż w tobie siedzi. Daj znać w komentarzu, który z tych filmów sam byś dziś odpalił i który śmieszy do dziś. Zostaw suba, jeżeli chcesz więcej takich materiałów. No i oczywiście widzimy się już w tym filmie. Do zobaczenia po drugiej stronie.